Jesteście już w wolnej Polsce. Pamiętajcie, Polska to wasza matka, którą trzeba szanować, którą trzeba bronić w różnych zagrożeniach. Mój przedmówca mówił piękne rzeczy. Już ja powtarzać nie będę. Mamy dużo zdrajców, którzy Niemcami się posługują przeciwko naszemu rządowi. To jest hańba. Mamy przejście! 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 Na prawo, na prawo! Na prawo! Przyspieszcie trochę! Pomorski! W tym roku idziemy pod sztandarami Boga, pod sztandarami, które tak naprawdę od początku niesiemy, od 2010 roku, krzycząc tutaj hasło Bóg, honor, ojczyzna. Dzisiaj chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, w jakich czasach nam przyszło żyć, w czasach zepsucia, hedonizmu, upadku moralnego. Ten powiew, ten zły nurt, który idzie z zachodu Europy niestety do nas, wymaga od nas tego, żebyśmy skierowali swe oczy, swe oblicza, swe myśli, swego ducha do Boga. I dlatego proszę was wszystkich dzisiaj, żebyśmy ten marsz odbyli z wielką godnością, z szacunkiem, żeby ten marsz, to hasło było takim powodem, wyzwaniem dla nas do pracy nad samymi sobą, nad własnymi charakterami. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie zwyciężymy w prostych sprawach, jeśli nie będziemy przeklinali, jeśli nie będziemy oszukiwali, kłamali, okradali, zacznijmy od najprostszych rzeczy, to Polski nie zmienimy. To umrzemy jak cała cywilizacja łacińska. Dlatego dzisiaj ten Bóg, który jest synonimem wiary katolickiej, synonimem wartości uniwersalnych, dlatego one wpisują się również w charakter ludzi, którzy nie są katolikami. Dlatego, że te państwo, ten naród jest ustanowiony na tych zasadach. Dlaczego dzisiaj tutaj jesteście? Dlatego, że dzisiaj jest święto niepodległości i myślę, że każdy Polak powinien dzisiaj publicznie pokazać, że jest Polakiem, powinien przejść się z flagą
Nie musi nikogo bić, bo nikt nikogo tutaj nie bije, nie trzeba jakichś wulgarnych rzeczy krzyczeć, wystarczy pokazać, że dziś jest nasze święto, jesteśmy wszyscy Polakami. Jesteśmy szczęśliwi z tego, że jesteśmy Tak, Polakami. przede wszystkim jesteśmy szczęśliwi z tego, że jesteśmy Polakami. Jesteśmy trzeci Prawie raz. 100 lat temu odzyskaliśmy tą niepodległość, nasi dziadkowie walczyli za to, oddawali życie i to jest taki dzień, w którym powinniśmy podziękować im wszystkim za to. A jesteście tutaj trzeci raz, tak? Dlaczego wciąż wracacie? Wracamy i będziemy wracać, dlatego że jest pięknie. Tyle flag. Atmosfera, to jest ważne, tak? Dlatego, że wszyscy że to jesteśmy święto razem, co możemy roku, no. razem pośpiewać pieśni patriotyczne, możemy to wszystko razem przeżywać, tak? Nigdzie w Polsce i nigdzie na świecie, wydaje mi się, nie ma więcej takich manifestacji, gdzie moglibyśmy się tak wszyscy Największa w razem Europie pójść, jest, tak? Łączą nas dwie barwy, biało i czerwona. Tym bardziej Warszawa, miasto, gdzie było powstanie, tysiące ludzi tutaj zginęły, to jest miasto symbol dla nas wszystkich, tak? Powinniśmy cieszyć Odrodziło się się z z tego, gruzów, że, tak? że To jest jesteśmy jak wolni, Feniks. możemy powiedzieć o tym głośno. Przyjechaliśmy z małej miejscowości do stolicy, tak? Żeby cieszyć się tym dniem. Co roku coraz większa grupa nas jest. To nie jest tak, że się wyłamują ludzie czy coś, tylko wiadomo, że z roku na rok coraz nas jest więcej. Zaczynaliśmy w 3, 4, dzisiaj przy nas przyjechało Dziesiątka. 10 I I osób. zarażamy kolejne osoby. Myślę, że w przyszłym Taka roku Czyli będzie nie nas zgodzicie się z tym, że z takim przekazem medialnym, że atmosfera jest tutaj jakaś groźna, Nigdy w życiu. niebezpieczna? No, Kiedy to jest jesteśmy, jaźnie jest nastawione. pięknie kolorowo, jest biało-czerwono. Fakt kreowany przez media, tylko i wyłącznie, bo tak naprawdę atmosfera tutaj panująca to... Czy my wyglądamy agresywnie? Nikogo nie bije, my się Wystarczy cieszymy, popatrzeć, jesteśmy ludzie z dziećmi Polakami, przychodzą z jesteśmy wózkami, wolni. całe rodziny. To nie jest tak, że przychodzą tutaj tylko kibole czy coś, żeby krzyczeć, tak, żeby szukać awantury, tylko całe rodziny, tak, normalni ludzie. Jesteśmy młodymi Polakami, którzy chcą zamanifestować swoje pochodzenie po prostu. Dlaczego tutaj dzisiaj jesteśmy? No jak narodowcy. Narodowcy muszą tutaj być, powinni. I tylko w Warszawie i z naszymi tutaj, z naszym gronem, że tak powiemy, tak? My przyjechaliśmy tutaj z Radomska, jako tutaj Stowarzyszenie Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Konspiracyjnego Wojska Polskiego Narodowych Sił Zbrojnych do końca wierni. Tu są koledzy i koleżanka z Aleksandrowa Łódzkiego i jest tutaj gdzieś nas jeszcze troszkę. Dlaczego? Bo jesteśmy patriotami i należy na co dzień, nie tylko tak jak dzisiaj, ale na co dzień pamiętać o naszych podstawowych wartościach jak Bóg, honor, ojczyzna, tak? I nie zapominać też w tym o Bogu przede wszystkim. Dlaczego się tutaj pojawiłem? Bo chcę świętować 99. rocznicę odzyskania niepodległości. A czy to pierwszy raz, czy może już kiedyś się... Nie pierwszy. A co jest najfajniejsze, co się najbardziej podoba, co jest najbardziej wartościowe właśnie w tej inicjatywie? Na pewno poczucie tego, że nie mamy się z czego wstydzić. Z tym, że jesteśmy patriotami, że kochamy Polskę. Świętujemy ten dzień, ponieważ 99 lat temu odzyskaliśmy swoją niepodległość. Musimy być z tego dumni. Czyli z daleka państwo panowie przyjechali? Ja O, Przyjechałem ze Szwecji. czyli to pierwszy raz? Pierwszy raz jestem na marszu. Wydaje mi się, że to jest przepiękna inicjatywa i warto było przyjechać tutaj. A właśnie co pana skłoniło akurat w tym roku, żeby przyjechać? No akurat to był przypadek, ale chciałem zawsze tutaj być na tym marszu, no i jestem. Przekonać się samemu po prostu, jak to wygląda. Tak, dokładnie tak. A czy pan pierwszy raz, czy może już? jestem od 6 lat, co roku, każdy 11 listopada w Warszawie, przyjeżdżam z Krakowa, jestem z tego dumny. Jesteśmy tutaj, żeby zamanifestować swój patriotyzm, miłość do ojczyzny. Byłem w tamtym roku i bardzo miło wspominałem, dlatego też namówiłem swoich znajomych i przybyliśmy w tym roku również. A co pan myśli ogólnie właśnie o tej atmosferze? Jak się idzie w ogóle w marszu? Osobiście mi się bardzo podoba i dlatego też tutaj wróciłem w tym roku. Cieszymy się, że jesteśmy w wolnej Polsce. No i przyjechaliśmy uczcić to święto radosne. A z daleka państwo przyjechali? 50 kilometrów od Warszawy, blisko. To czym w takim razie jest dla państwa właśnie niepodległość? No, wolna Polska. Możemy przyjechać, mówić to, co chcemy. Piękna Polska. Radosne święto. Oczekiwania są cały czas te same, że coraz bardziej będziemy się jednoczyli, stanowimy jedną wielką rodzinę i to jest właśnie ten moment, że mamy szansę się tak poczuć, jak w jednej wielkiej rodzinie. Cieszymy się, że dużo młodzieży jest, młodych ludzi. Dlaczego? No żeby upamiętnić, proszę Państwa, tych, którzy nigdy się nie wyrzekli polskości, tych, którzy walczyli za to i my to po prostu chcemy dzisiaj świętować. A czy pierwszy raz państwo są, czy może już któryś z rzędu tutaj na marszu? No ja już jestem drugi raz. Z synem wcześniej byłem ze starszym synem, teraz z młodszym.
Państwa przypadnie byście tutaj przejście zrobić dla marszu. Dobra, zwalniamy troszeczkę, delikatnie, spokojnie. Dlaczego panie tutaj dzisiaj zdecydowały się przyjść? Ponieważ jesteśmy patriotkami, przyjechałyśmy specjalnie właśnie z Anglii. O! Tak, na właśnie specjalny Marsz Niepodległości. Tutaj właśnie moja przyjaciółka mnie wyciągła między innymi. Czyli pani pierwszy raz? dumne z tego, że jesteśmy Polakami i chciałyśmy to zaprezentować. Tak, mimo to, że jesteśmy i pracujemy za granicą i mieszkamy tam. Zwłaszcza za granicą człowiek docenia to, że Polska jeszcze jest taką ostoją normalności w porównaniu do wszystkich innych krajów. Widzimy, co się dzieje, jak wprowadzają oczywiście politykę Unii Europejskiej. Wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy jesteśmy zunifikowani, wszyscy jesteśmy równi, ale tak naprawdę nie jesteśmy. Polska się temu przeciwstawia, Polska pokazuje, że ma swoje zasady, swoje wartości i tego się będziemy trzymać. Z tego się cieszymy i chciałyśmy się tutaj ze wszystkimi połączyć z tymi, co tak samo jak my uważają. Mówi pani, że namówiła pani koleżankę, czyli co się pani najbardziej podoba w tym marszu, w tej inicjatywie? Ta właśnie manifestacja patriotyzmu głównie i w porównaniu do wszystkich innych krajów europejskich, które boją się pokazać, w Anglii ludzie dostają kary za wywieszanie flag angielskich. To jest ich kraj, oni nie mogą tego pokazać, a w Polsce ludzie wychodzą na ulicę i powiewają flagami i cieszą się z tego, że są Polakami, także no to serce rośnie. Czyli pani jest pierwszy raz tutaj? Tak, pierwszy raz jestem. I czego się pani spodziewa? Jakieś oczekiwania? Nie, jestem bardzo mile w ogóle zaskoczona uprzejmością rodaków. Jest bardzo fajna, sympatyczna atmosfera i mam nadzieję, że w przyszłym roku na 100. rocznicę tak samo się wybierzemy. Czyli na razie warto było lecieć. Tak, na chwilę obecną tak. Jak najbardziej. Dlaczego państwo zdecydowali się dzisiaj przyjść na marsz? Dlaczego mielibyśmy nie przyjść? No jest to w końcu marsz, który bardzo afirmuje naszą polskość, nasze przywiązanie do wartości tradycyjnych. To, co dla nas najważniejsze. A poza tym Marsz Niepodległości skupia takie środowiska, które są jednoznaczne właściwie, tak? Które odnoszą się do wartości, do polskości, no a hasło tegorocznego marszu my chcemy Boga dla Polaków i katolików jest szczególnie nośne, powiedziałbym, i to jest hasło takie, pod którym można się skupić bez żadnych zastrzeżeń. A poza tym jesteśmy tutaj co roku, więc trudno, żeby nas teraz zabrakło. Jesteśmy i z dumą uczestniczymy w tym marszu, bo tak jak powiedział ktoś z naszych znajomych, tu się czuje prawdziwą polską dumę i tutaj czujemy się dobrze. Dlaczego właśnie państwo wracają tutaj tyle lat? No, żeby poczuć tą dumę narodową i właściwie, żeby żyć w takiej świadomości, że skoro tyle młodych ludzi niesie hasło Bóg, honor i ojczyzna na sztandarach, to znaczy, że jeszcze Polska nie zginęła. A poza tym, jeżeli zawsze na 11 listopada Polacy się gromadzili, tak? I teraz dużo się mówi o tak zwanej jedności, ale jednoczyć się mogą patrioci. Nie można się jednoczyć ze zdrajcami, nie można się jednoczyć z łajdactwem, z zakłamaniem i stąd też myślę, że tutaj w tym gronie jesteśmy razem. Są Polacy, są patrioci i myślę, że to musi być też sygnał dla Polaków, że trzeba być jednoznacznym. A poza tym jednoczyć się możemy z ludźmi, którzy zjednoczą się z nami w walce przeciwko wrogom ojczyzny. A to, co zrobił prezydent, że zaprosił Tuska i inną najgorszą swołość na trybuny do obchodów dzisiaj Święta Niepodległości, no to znaczy, że dla nas tam miejsca nie ma, bo Tusk nie zjednoczy się z nami, kodziarze nie zjednoczą się w walce o wolną Polskę, oni będą jednoczyli się z wrogami Polski i jakby ta idea zjednoczenia ponad podziałami jest absolutnie fałszywa i nieprawdziwa. My nie możemy być tam, gdzie są zdrajcy ojczyzny. Chcemy zainwestować swoje, prawda, poglądy narodowe, to, że jesteśmy patriotami, tak? Czcimy odzyskanie niepodległości już 99 przez Polskę. Myślę, że za rok też się pojawimy na okrągłej rocznicy. Czemu panie dzisiaj przyszły na marsz? Proszę pani, jest to tak oczywiste, że nie wyobrażamy sobie, żeby nie przyjść. Zawsze przychodzimy, jeżeli mamy tylko jako takie zdrowie, zawsze przychodzimy i dopóki będziemy mogły, będziemy przychodzić. A jak panie wspominają zeszłoroczne marsze? Byłyśmy również i szłyśmy
bodajże chyba od tego miejsca albo ciutkę dalej do końca. No, także... Czyli atmosfera jest taka spokojna, pozytywna. Ja się nie bałam w każdym razie, no bo straszą nieraz marszami, prawda? Ale ja już od kilku lat biorę udział w marszu. Dlaczego Państwo się zdecydowali przyjść dzisiaj na marsz? Bo dzisiaj święto niepodległości. Czy to pierwszy raz, czy może już Państwo byli? 7 z kolei. O, to dlaczego ciągle Państwo wracają? Jak to wygląda? Jesteśmy Polakami, patriotami i bardzo nam podoba się ta forma spędzania naszego narodowego święta. A czy widzi Pan przez te wszystkie lata jakoś się zmieniał może marsz? Jak to zmienił? Przecież za Tuska no to były zadymy na każdym marszu. Natomiast odkąd Duda przejął właśnie władzę, jest spokojnie, wręcz nudno, można czasami stwierdzić. Wystrowskie lata, dobrze pamiętam smak ciepłego chleba i masła. Śmiech rodzeństwa, który niósł się po domu od rana. Silne ramiona ojca, które były mi jak razy. A miłość w oczach matki goiła wszelkie rany. Tych wspomnień nie oddałabym za nic. Najpiękniejsze lata spędziłam w domu na wsi, gdzie budził mnie piękny ptaków śpiew. Zaś do świata snów kołysał szum drzew. To tu w Konarzycach dotknęłam piękna Polski. Miłość do tego kraju wdarła się do szpiku kości. Chciałam poznać każdy sekret jej historii i dać coś od siebie, bo czułam dług wdzięczności. Bez reszty oddana dla tych ludzi i miejsc, by przekazać wartości, które niosły życiu sens. I przyszedł dzień sprawdzenia lojalności mojej. Mamo, masz mój warkocz, odbiorę go po wojnie. Nie wiem, ile znaczy dla ciebie zwykły sen. Ja toczyłam walkę o każdy dzień. Tylko jeden cel już chcę w zbiciu naszych serc. Bez ciebie, bez ciebie nie ma mnie. Nie wiem, ile znaczy dla ciebie. Dzień dobry, Media Marszu Niepodległości. Dlaczego Państwo dzisiaj tutaj są? To jest marsz narodowy. A czy to pierwszy raz, czy może który? Mój pierwszy, córka trzeci raz. Czyli zabrałaś tatę, rozumiem, na marsz? Tak, zabrałam. Dlaczego? No chciał zobaczyć, jak to jest przyjechać tu do stolicy i razem wspólnie świętować Marsz Niepodległości. A z daleka Państwo przyjechali? Z Częstochowy. I jak wrażenia? Czy jednak Pani tutaj wraca, rozumiem, na ten marsz? No wracam, no bo to jednak czuję się taką narodową solidarność z ludźmi. Wspólnie przeżywamy to nasze święto. No są takie mocne wrażenia. To jest pięknie. Razem przeżywać jednak ten dzień to jest fajnie, że ten patriotyzm, że ludzie jednak pamiętają i że wspólnie idziemy przez ten marsz i jednak świętujemy, że tak powiem. Tu czuć, że Polska żyje, że są młodzi ludzie, że coś się dzieje po prostu, nie? Prawda, że tu nie ma jakichś, nie wiem, opustoszałych przystanków gdzieś w jakichś tam zapitych dziurach. Tu czuć, że młodzi Polacy chcą być Polakami. To jest fajne, no. Mi się to podoba, chociaż jestem trochę starszy. To takim jestem po prostu człowiekiem. Jestem po prostu patriotą i tak jakoś co roku tu przyjeżdżam po prostu. A z daleka Pan przyjeżdża? Przemyśla. To jednak jest kawałek drogi, czyli warto co roku jednak się tutaj pojawić. Zdecydowanie. To, co tutaj się dzieje, atmosfera ogólnie, coś pięknego. A co się właśnie Panu podoba najbardziej w tych marszach? Jaka jest atmosfera ich ogólnie? Ogólnie atmosfera jest bardzo typowo patriotyczna. Wiadomo, że sami są Polacy i każdy czuje to w sercu, po prostu taką potrzebę bycia tutaj po prostu. No i dużo młodych ludzi. Wiadomo, że to droga dla tych ludzi, którą mogliby obrać na resztę życia, prawda? Czy to pierwszy raz tutaj? Pani co trzeci. I dlaczego wciąż tutaj Państwo wracają? Czuć tą moc tego tłumu, ten tłum nas niesie. Znaczy ja jestem pierwszy raz, chłopak mnie namówił, żebym dzisiaj przyjechała. Nie zmarzłam, więc nie żałuję, a klimat jest. A z daleka Państwo... Ze Śląska. Czyli jednak coś trzeba było poświęcić, żeby dzisiaj tutaj się znaleźć. I mamy taki zamiar, może za rok już tutaj z dzieckiem przyjechać. A jak właśnie Pan ocenia atmosferę, jeśli Pan już tutaj był? Jest pozytywna? Właśnie jak to wygląda? Bardzo pozytywna i przede wszystkim spokojna, bardzo spokojna. Ja wiem, taka spokojna się okaże. W tamtym roku było bardzo spokojnie. Mam nadzieję, że dzisiaj pod
pod tym sztandarem będzie też spokojnie. Gdy się idzie, jest bardzo przyjemnie, chociaż ludzie opinie mówią bardzo różne. Mianowicie opinie ludzi są tylko opiniami, trzeba tutaj przyjść i to zobaczyć, jak jest fajnie. Widać też dużo rodzin, które sobie spacerują, więc myślę, że marsz jest całkowicie bezpieczny i przyjazny, że tak powiem, dla ludzi. Czyli najlepiej samemu zweryfikować. Oczywiście, że tak. Jest to jakby podstawą do tego, aby jakieś opinie wygłaszać na temat Marszu Niepodległości. Marsze w zeszłych latach charakteryzowały zawsze prowokacje i zamieszki ze strony władzy. Obecnie marsze przychodzą pokojowo, spokojnie, mają charakter również rodzinny, że rodziny z dziećmi przychodzą. Jest taka bardzo sympatyczna, patriotyczna atmosfera. No przyjechałem też z dzieckiem dlatego, żeby po prostu pokazać to, tak, że chciałbym, żeby spokojnie po prostu ten marsz się odbywał, policja, żeby nie prowokowała tych wszystkich ludzi w jakiś tam sposób. No i jakby nie było, no to jest to marsz dla wszystkich, tak? A był pan w poprzednich latach. Które z haseł na przykład, które krzyczy się na marszu, jest jakby najbardziej panu bliskie? Cześć i chwała bohaterom. Czyli jednak to uczczenie pamięci. Tak, no, wydaje mi się, że to jest takie priorytetem tutaj, dlaczego tu przyjechałem, tak? No myślę, że przede wszystkim będzie fajna, taka doniosła, patriotyczna atmosfera. Czyli jest dla państwa ważne, żeby jednak uczcić tą niepodległość w ten sposób. Oczywiście. A czy to pierwszy raz, czy może już wcześniej państwo bywali w zeszłych latach? Dziecko po raz pierwszy, ja jestem od 2011 roku za każdym razem. I co pan powie o atmosferze samego marszu? Jak pan to odczuwał w tych zeszłych latach? Zależy, te pierwsze marsze wiadomo były jakie. Mnóstwo prowokacji policyjnych, zresztą to było za innej władzy. Teraz są spokojne, takie jak powinny być. Ja jestem czwarty raz. Z Warszawy, czy może dojeżdżacie tutaj? Nie, z małej miejscowości, można tak powiedzieć. No, kawałek jest, ale celu Święca Środki różnie co roku docieramy tutaj, ale zawsze jakoś docieramy i... Czyli jednak warto tutaj już czwarty raz z rzędu się pojawić. Tak, chociażby przez ten klimat, nie? Jest naprawdę tutaj... no, nie ma drugiego takiego wydarzenia, które by potrafiło w człowieku pozostawić takie emocje. Bo to jednak te emocje zostają przez długi czas i się czeka co roku do następnego Marszu Niepodległości. Podoba mi się to, że jest inaczej niż pokazuje na przykład telewizja. O, jest zupełnie inaczej, lepiej, fajniej. Fajna atmosfera. Marsz Niepodległości! Marsz Niepodległości! Marsz Niepodległości! Ten już! Wielka Polska maszeruje! Mamy sobie wielką dumę! Honor, ojczyzna, póki żyjemy! Ten marsz to jest jedna wielka historia. Historia tego, jak to wyglądało w 2010 roku, bo akurat od tego marszu, w tym marszu po raz pierwszy uczestniczyłem. No i przez te 8 lat trochę się to zmieniało. W jaki sposób? Czy jakieś różnice są między właśnie tymi pierwszymi marszami, a tymi na przykład z ubiegłego roku? Nie, no różnice są znaczące. Marsze pierwsze, te w 2010 roku, w 2011, 2012, no to były marsze typowo buntu społecznego, marsze walki tak naprawdę z propagandą w trakcie i po marszu, która odbywała się w mediach. A co panie myślą w ogóle o samej idei, że tyle ludzi jednak przyjeżdża z różnych stron Polski, żeby się tutaj spotkać dzisiaj? Pani, ja pamiętam pierwszy taki, to tam była taka zadyma przed Pałacem Kultury, wiele lat temu już to było. I po prostu jak tu stało tyle policji w takiej uzbrojonej po zęby, że tak powiem, to ja sama byłam wściekła i normalnie mówię, Boże, ale się cieszyłam, że tyle młodzieży. To jest cudowne, że jest tyle młodzieży, bo my jako starsze osoby przychodzimy, ale po prostu no, my już nic niewiele co zrobimy, ale młodzież powinna młodzież powinna rozumieć, że i to patriotyzm jest bardzo ważny. Cieszymy się bardzo z tego, że jest tej młodzieży tyle. Tak, coraz więcej. No, w każdym roku wyglądało to troszkę inaczej. Było różnie. Czasami pewne niestety sytuacje powodowały to, że te marsze były różnie odbierane. Mam nadzieję, że w tym roku będzie troszkę inaczej, że każdy widz będzie mógł powiedzieć, że ten marsz był bardzo fajny, bardzo rodzinny. Przede wszystkim. Dokładnie. Niestety w poprzednich latach bywało różnie i mam nadzieję, że to się zmieni. Atmosfera zawsze jest cudowna. Tak.
fantastyczne. Oprócz tego, że właśnie za Tuska kiedyś jak policja do nas strzelała, no to było trochę mniej wesoło, natomiast od czasu, kiedy właśnie mamy Oczy prezydenta szczypały od Dudę, gazu dokładnie. łzawiącego. A byli Państwo zwykłymi przechodniami w tym marszu? Nie, Też byliśmy uczestnikami, gdzie musieliśmy Od uciekać, chować się. 2011 roku uczestniczymy. I rozumiem, że za rok również... Oczywiście, jak zdrowie najbardziej. pozwoli. Jeżeli tylko Bóg i zdrowie pozwoli, to na pewno. Jesteśmy Polakami, dlatego musimy przede wszystkim patrzeć na naszą ojczyznę, na nasz patriotyzm, na naszą suwerenność narodową. Moja ojczyzna Polska, nie Europa. Dumny jestem, z jakiego pochodzę państwa, z jakiego miasta, jaka moja nacja. W czasach, gdy wszechobecna globalizacja, unifikacja. Ja jestem Polakiem, nie będę jak lakier klaskał. Kiedy chcą moją flagą i godłem wrzastać, podpisują kolejny traktat, podpisali akta. O skutkach tego nie powiedzą w faktach, nie powie gazeta, choć milionowy nakład. Lepiej nam jeszcze więcej nakłam, odwróć uwagę od tego, co naprawdę się dzieje za naszym krajem. Nie z Europejskiej Unii, dumny z mojego kraju, mojej historii. Nie z innych państw, tak mało dla nas hojnych. Dziś nie potrzeba wojny, kraj twój osłabić. Polsko, kocham cię do granic. Moja ojczyzna, Polska, nie Europa. Moja historia, naród, ja to kocham. Nie wyzbędę się nigdy polskości i poczucia narodowej tożsamości. Moja ojczyzna, Polska, nie Europa. Moja historia, naród, ja to kocham. Nie wyzbędę się nigdy polskości i poczucia narodowej tożsamości. Chcą ogłupić cię narodzie. Mówią, że patriotyzm już nie jest w modzie, że polska flaga nie jest na przodzie. Coraz gorzej w mediach i w rządzie. Gdy antypolska menda do głosu dojdzie, nie słuchaj jej i postępuj mądrze. Zawsze z ojczyzną w zgodzie, z Tobą, Panie Boże, a także z tym, co ma w sercu. Patriotyzm, miłość do ojczyzny versus jakieś bzdury pozbawione sensu. O równości, zamiast nie młoda do radości. W szkole coraz mniej polskości i historii narodu. Niedługo może jako przedmiot do wyboru, albo tylko pokryjomu, jak podczas zaborów. Ta kwestia nie tylko jednak mi nie daje spokoju. Nie, moja ojczyzna, Polska, nie Europa. Moja historia, naród, ja to kocham. Nie wyzbędę się nigdy polskości i poczucia narodowej tożsamości. Moja ojczyzna, Polska, nie Europa. Moja historia, naród, ja to kocham. Nie wyzbędę się nigdy polskości i poczucia narodowej tożsamości. Moja ojczyzna, Polska, nie Europa. Bóg to jest symbol naszego kraju. Od zarania dziejów Polska była tworzona na wartościach chrześcijańskich, na wierze w Boga. I tego musimy się trzymać, dlatego że Europa odchodzi od tych wartości i widać, co tam się dzieje. Ludzie umierają z głodu. Nie chodzi o imigrantów i tak dalej. Tam ludzie umierają z głodu po prostu. Ludzie są obojętni jedni wobec drugich i to właśnie przez zanik wiary, tak? Zanik jakichkolwiek wartości społecznych, które powinny po prostu społeczeństwo, każde europejskie, gromadzić wokół siebie. Każdy naród ma swoją odrębność i po prostu w tej odrębności tworzymy całość, Europę wspólną, tak? Każdy jest katolikiem tutaj wśród nas i myślę, że hasło pasuje dokładnie do tego, co mamy w sercu. Narodowa jest budowana na chrześcijaństwie, od zawsze, tak? Zawsze ludzie, jeżeli szli do walki o nasz naród, ale zawsze z imieniem Boga, z Bogiem w sercu i z imieniem Boga na ustach. A co pan powie o tegorocznym haśle? No, fundamentem w ogóle tradycji polskiej, tak, jest chrześcijaństwo, na niej opiera się nasza cała kultura, więc no, jest jak najbardziej adekwatne, myślę, do sytuacji w Polsce, tym bardziej, że Europa coraz bardziej się laicyzuje. Hasło według mnie jest bardzo dobre. No, patrzmy teraz na laicyzację społeczeństwa, na laicyzację Zachodu i musimy sobie zdać sprawę, że ta laicyzacja będzie postępować również w Polsce. Musimy też pamiętać, że Bóg, honor, ojczyzna to hasło i ten szereg słów, tych trzech słów nie jest przypadkowy. To Bóg jest na pierwszym miejscu i hasło My chcemy Boga jest jak najbardziej najlepszym hasłem możliwym i cieszę się, że jest on na tym marszu, a nie na marszu za rok, za dwa, bo może być za późno. Uważam, że tak jak powiedział Roman Dmowski, że katolicyzm nie jest tylko dodatkiem do polskości i uważam, że każdy narodowiec powinien uważać się za katolika. Bardzo dobre hasło w obliczu tego, co się dzieje w Europie. No dobra, podoba mi się. Chcemy Boga. A co państwo myślą o tegorocznym haśle? Bardzo dobrze. Musi być. Jak tego lewactwa tyle jest, tych zamachów, to tak musi być.
Żeby był porządek w końcu. Jaka Dokładnie. Polska jest normalna, a nie tak ta zachodnia Europa. Tak. My chcemy Boga jest trafione. Może da do myślenia też naszemu rządowi, co po niektórym, tym po drugiej stronie, by stanowcze nie mówili Unii Europejskiej i ich żądaniom wobec Polski, tak? Tak w skrócie. Hasło jest bardzo na czasie i potrzebne w obecnej sytuacji geopolitycznej. Nie tylko Polski, ale całej Europy. Bo bardzo, żeby się zaczęli odsuwać, to co się dzieje szczególnie na zachodzie, no to jest tragiczne. A co pan myśli o tegorocznym haśle? Myślę, że jest dobre i nikt nie powinien się na nie obrażać, chociaż różnie to było odbierane, prawda? Aczkolwiek myślę, że całkiem w porządku. Adekwatne do wydarzeń, które dzieją się obecnie w Europie. Na pewno, na pewno. Troszkę mnie zaskoczyło i osobiście powiem, że wolałem to z poprzedniego roku, ale nie mam też nic przeciwko. I również pod tym hasłem też zdecydowałem się maszerować w tym roku. Nie będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi, bo Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Więc choć się spęka świat i zadrży słońce, chociaż się chmury i morza nas rożą, choćby na smokach wojska latające nas nie zarwożą, choćby na smokach wojska latające nas nie zatrwożą. Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami, więc nie dopuści upaść żadnej klęsce. Wszak póki On był z naszymi ojcami, byli zwycięzcą. Wszak póki On był z naszymi ojcami, byli zwycięzcą. Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę, nie uklękniemy przed mocarzy władzą, wiedząc, że nawet grobowce nas samych Bogu oddadzą, wiedząc, że nawet grobowce nas samych Bogu oddadzą. Ze skowronkami wstaliśmy do pracy i spać pójdziemy o wieczornej zorzy, ale w grobowcach my jeszcze żołdacy i chówiec Boży.
smoki nas ustraszą, ani ulękną, ani ogniste smoki nas ustraszą, ani ulękną. Przywołany tutaj fragment świętego Pawła każe nam zastanowić się, na ile zobowiązanie zaciągnięte przed Panem jako naród 1050, dokładnie 1 lat temu, a podtrzymywane w milionach decyzji naszych chrztów i chrztów naszych dzieci, ma wpłynąć na to, aby budować państwo, gdzie Bóg będzie wszystkim we wszystkim. Bardzo dobre hasło w samą dziesiątkę. W dobie wszechobecnej islamizacji, laicyzacji życia hasło jak najbardziej trafiało. Hasło mi się podoba, bo ogólnie nawet Dmowski powiedział, który przecież był agnostykiem przez większość swojego życia, że Kościół, że wiara katolicka nie jest tylko dodatkiem do polskości, tylko jest jego istotną częścią. Więc na tym stoi nasz fundament. Czy ktoś jest niewierzący, czy wierzący. Tegoroczne hasło marszu odnosi się do wiary, do Boga, która umacnia nas wszystkich. To hasło też nie wyklucza osoby, które są niewierzące, ateistów, agnostyków, niekatolików, gdyż Bóg jest wartością nadrzędną dla naszego narodu, co pokazywała historia, no i też rola Kościoła katolickiego. W naszym polskim, katolickim kraju to jest chyba oczywiste, że hasło jest jak najbardziej związane z marszem, z naszym starym hasłem Bóg, honor, ojczyzna. Jesteśmy katolikami, więc wierzącymi, więc hasło jakby naturalnie nam się podoba. I oby to nie było tylko hasło, które będzie no właśnie używane w taki czy inny sposób, ale żeby rzeczywiście było prawdą, żeby rzeczywiście to pragnienie Boga było realizowane w życiu i sprawdzało się w codzienności, nie tylko właśnie w hasłach, ale w postępowaniu. Hasło tegoroczne jest hasłem niejako zaległym za zeszły rok. Jest hasłem nieprzypadkowym. To nie jest hasło, które wybrano okazjonalnie, sezonowo. To jest hasło, które pozwala ludziom Marszu Niepodległości, w większości bogobojnym, ufamy. To hasło pozwala ukorzyć się przed Bogiem i rzeczywiście Go wezwać. To nie jest sobie powiedziane tak. I też nie jest tak, jak niektórzy próbowali, że to jest nadużycie. Nie, nic podobnego. To jest pełne ukorzenie i wołanie Jego wstawiennictwa, czyli nadrabiamy też te rzeczy, które być może nie wybrzmiały w zeszłym roku jubileuszowym, w zeszłym roku intronizacji Chrystusa Pana. One są, że tak powiem, przenoszone przez nas. Hasło jest, można powiedzieć, z Ducha Wzięte. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. Chryste Królu Polski, módl się za nami. Króluj nam Chryste, Zawsze i wszędzie. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stroń do piekła. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na was, pozostanie na zawsze. Amen. Bogu niech będą dzięki. A czy słyszeli może Państwo, że pewne środowiska zapowiadały prowokacje na tym marszu? Co Państwo myślą o tym? Że szukają guza po prostu. To są tylko prowokacje. I powinniśmy być jak najbardziej od nich z daleka. Nie dać się sprowokować, nie dać się strollować po prostu. Jesteśmy i tak największym marszem patriotycznym w Polsce, więc
Nic nam nie przeszkodzi. Tu jest siła, tak? Tu jest Polska, tu jest młodzież polska. Wystarczy spojrzeć, tu są mężczyźni, a nie panienki z przyrodzeniem, jak to widzimy, że tak powiem, w tych środowiskach antypolskich i antykatolickich. Więc tutaj jakby chyba nie ma obaw. Myślę, że to my jesteśmy w stanie obronić i wartości, i samych siebie, i te idee, dla których tu przyszliśmy. Poza tym myślę, że prowokacje tym razem, nawet jeżeli są środowiska, które planują prowokacje, mam taką nadzieję, choć nie stuprocentową, że tym razem tym środowiskiem nie będzie policja państwowa. Myślę, że te prowokacje na pewno będą, bo my przyjechaliśmy już dzisiaj rano i w trakcie, gdy szliśmy, to już nas starsze osoby, właśnie to jest dziwne, chociaż może i nie, nas zaczepiały, tak, że mamy nieodpowiednie opaski, że profanacja i różne się zaczepki już zdarzały, tak. Mimo że jesteśmy z dzieckiem małym, to te zaczepki już były, więc myślę, że to jest jak najbardziej możliwe i realne, tym bardziej, że nastroje tych ludzi są bardzo negatywnie nastawione w sumie do Polaków, tak, do swoich. I myślę, że to jest bardzo realne. Ale myśli Pani, jak będzie odbiór? Czy jednak, jaka będzie w ogóle atmosfera tego marszu? Czy będzie spokojnie, będzie właśnie radośnie mimo tych prowokacji? Mam nadzieję, że atmosfera marszu będzie dokładnie taka sama jak w tamtym roku, że wszystko się odbędzie mimo wszystko, mimo prowokacji, że tak powiem, w stanie pokoju, tak? Ale też były pewne epizody w tamtym roku, drobne, bo drobne, ale myślę, że będzie dobrze. Mam nadzieję, jestem tej nadziei, bo jesteśmy z dzieckiem i myślę, że ta druga strona, czyli Komitet Obrony Demokracji, Obywatele RP i tak dalej, powinni pamiętać o tym, że tutaj idą rodziny z dziećmi i też chcą świętować i w taki dzień jak dziś nie powinno być takich sytuacji, nie powinny mieć miejsca, powinniśmy być w jakiś sposób jednością, choć po drugiej stronie, tak? Ja czytałem o tym, faktycznie było o tym mówione, mam nadzieję, że to nie dojdzie do skutku, bo wydaje mi się, że po prostu w tym dniu każdy Polak powinien być Polakiem, a nie powinniśmy się rozdzielać na... świętować ten dzień. Czyli to jest taki dzień, żeby jednak te wszystkie konflikty, niesnaski pozostawić gdzieś z tyłu głowy, dokładnie. Prosimy głośno, na maksa, naprawdę. Najgłośniej jak się da. Oczywiście można nawijać z nami. Polacy, jesteście tu? Piękny widok, naprawdę. Szacunek dla was. Europa umiera, pada na kolana, za zamachem zamach, ból, cierpienie, ludzki dramat. Trauma to nie film, to się dzieje tu i teraz. Na naszych oczach rzeczywistość się zmienia. Prawda bardzo boli, leje się krew niewinnych, a politycy ciągle udają bezsilnych. I powiedz mi, ile jeszcze ciał, ile głów, ile bomb, żebyśmy zaczęli bronić nasz dom. Nie chcemy wojny, ale mamy ją dzisiaj. Szaleni ludzie w imię Allaha robią nam dżihad. Europejskie rządy i chlebacka polityka kontra radykalny islam i zapędy na kalifat. Nienawidzą nas, obca jest im demokracja. Nie szanują naszych praw, wszędzie chcą wprowadzić szariat. Rosną w siłę na słaboci chrześcijaństwa. Zacierają ręce mordercy z islamskiego państwa. Tak się kończy wypaczona tolerancja. Poprawność polityczna, emocjonalny szantaż. Kagańca, ukrywana prawda, wszechobecna propaganda. Już od dawna trwa inwazja. Nie patrzmy na zachód, no bo zachód już się kończy. My tutaj u siebie musimy się mądrze rządzić. Oni sobie nie poradzą, nie wygrają tej wojny. To początek końca, zaleją ich islamskie hordy. Europa umiera, pada na kolana, za zamachem zamach, ból, cierpienie, ludzki dramat. Trauma to nie film, to się dzieje tu i teraz. Na naszych oczach rzeczywistość się zmienia. Prawda bardzo boli, leje się krew niewinnych, a politycy ciągle udają bezsilnych. I powiedz mi, ile jeszcze ciał, ile głów, ile bomb, żebyśmy Generalnie po raz 7 chodzimy w Marszu Niepodległości. Zawsze jest to atmosfera patriotyzmu, atmosfera doniosłości, takiej swobody, tak, wyzwolenia, swobody, głoszenia swoich poglądów, tego, że jesteśmy wolni, że jesteśmy dumni sprzed naszych rodaków, tego, co zrobiliśmy 100 lat temu. A jak ocenia Pan ten marsz w porównaniu z tymi pierwszymi, które się odbywały? Znaczy ja jestem na 7 marszu. Myślę, że cały czas ta kolumna marszowa jeszcze za nami podąża, więc ciężko ocenić, czy jest to większa grupa, czy mniejsza niż przed rokiem, ale wspaniały koncert, wspaniała atmosfera.
Morze biało-czerwonych flag, morze patriotów, morze dumnych Polaków z polskości, z biało-czerwonego orła. I o to chodzi generalnie. To jest najwspanialszy dzień w roku, kiedy mogę poczuć się tak naprawdę Polakiem. Jak wrażenia po marszu? Bardzo pozytywne, jak zwykle, fantastycznie. Jak oceniacie frekwencję? Mniej, więcej? Ale tak jak TVN, czy raczej inaczej? Jak wy ją oceniacie? No nie mam pojęcia, nie znam się na tych szacunkach, ale na pewno było bardzo dużo osób. Przechodziliśmy dołem, a most był jeszcze cały. Cały był zajęty. Przed nami było pełno osób, no na moście jeszcze szli ludzie, więc byliśmy gdzieś w środku, a no nie mam pojęcia, ile mogło być osób. A jaka była atmosfera? Atmosfera, no bardzo taka przyjazna, widać było też rodzinna, ludzie się wspierali. Niesamowite przeżycie, nie potrafię tego opisać. Pierwszy raz, czy może już kiedyś byłeś na marszu? Pierwszy raz i w przyszłym roku będę kolejny raz. Ale co było najpiękniejsze? Ten klimat, to wszystko, zachowanie ludzi, przede wszystkim klimat tego marszu, tak? Ja jestem po raz 7 i zachęcam wszystkich, żebyśmy byli za rok, za 2, za 10, bo idea jest wspaniała. Nie jesteśmy tu pod politycznymi hasłami, jesteśmy tu, bo chcemy, bo czujemy się Polakami, po prostu. A czy były jakieś incydenty po drodze? Z czymś się Państwo spotkali? Nie widzieliśmy incydentów, widzieliśmy morze biało-czerwonych flag, widzieliśmy wspaniałych Polaków, którzy czują się dumni z polskości, widzieliśmy podniosłe hasła, widzieliśmy Romana Dmowskiego na sztandarach, Józefa Piłsudskiego również, więc naszych tak naprawdę ojców niepodległości. Już jestem trzeci raz i z każdym kolejnym marszem jest coraz lepiej, jest coraz fajniej. Tym razem przyprowadziłem kolegów. Ja jestem trzeci raz, tak samo, bardzo mi się podobało. Ogólnie widzę, że ten marsz, nie tak jak wcześniej, to bardziej kulturalny był ten marsz przeprowadzony. A jakie hasła Wam się podobają najbardziej, które się pojawiają na marszu? Myślę, że najbardziej to podoba mi się przede wszystkim hasło tegorocznego Marszu Niepodległości, czyli my chcemy Boga. Myślę, że bardzo trafne hasło tego, czego potrzebuje obecnie Polska, aby rosła w siłę i była wielka. Ja jestem pierwszy raz i bardzo mi się podobało, więc... A co dokładnie? Cała organizacja, przejście, że jest dużo młodych ludzi, jest cały przekrój społeczeństwa i młodzi, starzy i rodziny z dziećmi. A jak panowie myślą, jak duża frekwencja? Myślę, że tak jak w tamtym roku, czyli około 100 000 osób, myślę, że na pewno jest tak samo jak... Nie trudno określić, ile osób idzie, ale spore jest na pewno. Jak panom się podobał dotąd marsz? Podoba się, tak samo jak w zeszłym roku, ponieważ jesteśmy tutaj drugi raz. Prawdopodobnie będziemy przyjeżdżać co roku i będzie to jeszcze dla nas tradycja. Podoba się, frekwencja też duża, więc wydaje się, że jest potrzeba w narodzie, żeby brać udział w tak ważnych wydarzeniach jak dziś. A jak sama atmosfera podczas przemarszu? Atmosfera, no można powiedzieć, że dobra, godna. Żadnych incydentów większych, myślę, nie uda się odnotować służbom różnym, czy tam pani prezydent Warszawy też nie będzie miała pretekstu, żeby próbować, chociaż nie, w przyszłym roku nie będzie, mam nadzieję. I praktycznie tak chyba się wydarzy, że nie będzie miała okazji rzucać kłód pod nogi, bo już nie będzie prezydentem miasta stołecznego Warszawy. Niesamowita. Trzeba to przyjść, przeżyć, no i zobaczyć, jak to ogólnie jest. A jak pan myśli, czy duża frekwencja w tym roku, porównywalna, może większa do zeszłych lat? No trudno mnie ocenić, bo byłem trochę z przodu, ale myślę, że chyba było więcej jak w tamtym roku ostatnio. Tak mi się wydaje, no, trudno mi to ocenić. A co pan myśli o tegorocznym haśle? My chcemy Boga. No chyba to hasło jest myślą przewodnią Polski i chyba dla całej Europy. Powinni za nami iść z tym hasłem.